Witam serdecznie, rowerowe zapiski po dłuższej przerwie spowodowanej, co tu dużo mówić, brakiem pogody i jakichś w miarę ciekawych tematów do nagrywania, bo w internecie w zasadzie już jest wszystko, a to czego nie ma, można by powiedzieć, nie istnieje. Natomiast jak najbardziej oczywiście są fajne, ciekawe miejsca, do którego właśnie dzisiaj zmierzam, a jest to, to już Wam powiem w kolejnej części tego odcinka. Mogę dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że jest przepiękna pogoda, jest około, no teraz może 10 stopni, natomiast jest to takie okno pogodowe, którego bardzo dawno nie było. Przez cały czas mogliśmy doświadczyć niestety deszczu, śniegu, zimna, wichrów, wszystkiego tego, czego rowerzyści wyjątkowo nie lubią, a zresztą ludzie ogólnie nie przepadają za tego typu pogodą. Tak więc, korzystając z tej okazji, postanowiłem wziąć mój rower i pojechać w owo życzone miejsce, które Wam pokażę, opowiem Wam o nim, no i pokażę też wokół niego, co się znajduje, jakie są tam atrakcje i dlaczego warto tam pojechać. Zapraszam serdecznie. A tak z gwoli ścisłości powiem, że stoję przy jednym z umocnień, czyli bunkier Wojska Polskiego z okresu międzywojennego, wybudowany na polecenie właśnie Piłsudskiego, który miał być takim warownym murem przeciwko III Rzeszy. Niestety nie był wykorzystany w pełni, natomiast jest bardzo ciekawą linią umocnień na odcinku bodajże 65 km. Tych bunkrów jest od groma, niektóre są otwarte, można do nich spokojnie wejść, aczkolwiek wiadomo, na własne ryzyko. No i są oczywiście świetnie zachowane bunkry, które mają swoich opiekunów, są ładnie pomalowane, mają tablice informacyjne i tych bunkrów jest niestety niewiele. Część tych bunkrów oczywiście też leży na posesjach prywatnych, także też nie ma za bardzo możliwości wszystkich zwiedzić. Ale jak będziecie kiedyś na Śląsku lub też mieszkacie na Śląsku, a nie mieliście nigdy okazji tu być, czy sprawdzić tych miejsc, no to jak najbardziej zachęcam. Na mapie Google na przykład też są te umocnienia, czy też wpiszecie po prostu obszar warowny Śląsk i powinno Wam wyskoczyć właśnie seria tych ciekawych obiektów militarnych. Także coś tam się na tym Śląsku jednak działo. No cóż, wiosenne roztopy, czy też w sumie też jeszcze mamy jesień, znaczy co ja gadam jesień, mamy zimę. Fakt, że już temperatury wszystkie przez najbliższe 2 tygodnie będą temperaturami plusowymi i MGW jak na razie nie informuje o temperaturach poniżej zera. Znaczy jak najbardziej one się będą pojawiać, tylko że wiadomo, nad ranem i głównie w temperaturze odczuwalnej. Natomiast już możemy czuć te pierwsze powiewy wiosny i cieszyć się tym dzisiejszym oknem pogodowym. Więc proszę, łanie się tam łanią. Można by rzec, wiosna, panie sierżancie. Brakowało mi tego przez ten długi okres zimy. Ciepła, śpiewu ptaków, słoneczka oczywiście, pierwszych pąków na krzakach pod blokiem i pierwszym przewiśnieniem, którego znalazłem nie dalej jak wczoraj podczas małej przejażdżki rowerowej Doliną Trzech Stawów w Katowicach. Drogi jeszcze niestety leśne są mokre, wilgotne, zakałużone, z rozjechanym błotem. Przez kilka dobrych tygodni lało na przemian, siąpiło, była bardzo wysoka wilgotność powietrza, tak więc musiałoby być przez, nie wiem, dobre 2 tygodnie ciepło i żeby te drogi się całkowicie osuszyły. No ale przecież taka łódź, że jakieś zbiorniki wodne.
Pewnie zastanawiacie się, co to takiego. No to już śpieszę wyjaśnić, są to nic innego jak piece wapienne. Zakładam, że do wypalania wapna. Mają tutaj kilka wejść, czy też kilka jakby palenisk. No i co tu dużo mówić, zdradza już to miejsce, właśnie fakt, że zbliżam się do góry, która jest tam. Teren przesympatyczny, lekko pagórkowaty. Ja dzisiaj tu jest wiadomo, jeszcze klimat mocno zimowo-jesienny, bez śniegu oczywiście zimowo to, ale już z mocnym akcentem wiosny, więc mamy taki trójpodział pogodowej władzy. No więc zobaczymy, jak to zostało zrobione. Ułożone, podejrzewam, z miejscowych kamieni ociosanych. No i tutaj nic innego jak trzecie wejście do pieca wapiennego. Widać, że była jednak użyta zaprawa. Nie jest to konstrukcja, która jest oparta jakby na samej sobie. Wypełniony między kamieniami jest właśnie zaprawą. I tych obiektów, jak to ująć, technicznych jest tutaj kilkanaście. W lepszym lub gorszym stanie. No nic, jedziemy na samą górę Sośnierz, a tam opowiem wam trochę więcej o nim. O Nissan jeszcze czasem. A oczywiście znajdujemy się w sołectwie Mokre. No i patrząc na te wszystkie pola, nazwa jest ewidentnie adekwatna. Wszystko jest, że tak powiem, mocno nasączone. Więc wszystko się zgadza. No i wjechaliśmy już do ogrodu botanicznego. Góra Sośnia to przede wszystkim ogród botaniczny, gdzie całkiem spora liczba różnego rodzaju roślin jest ładnie opisana. Podane są różne tabliczki. Jest też oczywiście galeria fotografii przyrodniczej, która umila, że tak powiem, spacer. Możemy się dowiedzieć na przykład, co to za drzewo. Proszę bardzo. Opinia akacjowa. No i tak. Tam znajduje się restauracja oraz punkt widokowy, na którego się za chwilę będziemy wybierać. To przejdziemy się jeszcze kawałek wzdłuż. Ropucha szara. No cóż, muszę przyznać, że zdjęcia są naprawdę wyjątkowe, ponieważ mam słabość do fotografii przyrodniczej. Gdzieś od dziecka, kiedy każdy początkujący adept fotografii zajmuje się fotografią wszystkiego. Motylki, kwiatki, uroczystości rodzinne. No to potem gdzieś to tam zanika. U niektórych, że tak powiem, wybierają inne branże, a niektórzy bardzo mocno i głęboko wchodzą właśnie w fotografię przyrodniczą.
No a wszystkimi zdjęciami, wszystkich zdjęć, jak widzę, autorką jest Katarzyna Wereniewicz, gdzie tam jej na początku tej ścieżki jest oczywiście ona sama na zdjęciu i krótka biografia staje się. O, klon zwyczajny. Za 300 lat będzie niezwykły. Kaczka krzyżówka. No cóż, wszystkich zdjęć oczywiście nie będę Wam pokazywał dla mieszkańców okolic, którzy już tu byli, no to wiadomo, te miejsce jest znane, natomiast tych, którzy tutaj nie byli, a są mieszkańcami okolic, powiedzmy, którzy po prostu tutaj nigdy nie byli, no to jak najbardziej powinni tutaj przyjechać, bo to jest bardzo fajne, urokliwe miejsce, spokojne, idealne nie tylko na spacer, ale też na przykład na randkę. Kolekcja ogród roślin glastych klimatu umiarkowanego. No i tu jest oczywiście mapka, jak się poruszać. I co możemy znaleźć ciekawego w tym miejscu. Dobra, idziemy na punkt widokowy, czyli na taras. Zobaczymy, co tu zobaczymy tam zaraz. Czy też zraz. Zrazu. Miejsce oczywiście Sośnia Góra, czy też Góra Sośnierz. Musimy jakoś ustalić tą metodologię nazewnictwa, więc powiedzmy Góra Sośnierz, bo stosujemy tutaj, że tak powiem, niewiele. Była oczywiście obiektem wojskowym wcześniej, czego dowody możecie znaleźć w postaci takich właśnie ciekawych artefaktów. No i nie tylko. Czyli skrzynka z amunicją. Dla niejednego dzieciaka oczywiście może to być na przykład skrzynia ze skarbami. No ale o wojennych, czy wojennych, o wojskowych, jakby o wojskowym charakterze tego miejsca za chwilę sobie opowiemy. No, dla ludzi, którzy kochają przyrodę, czy też zajmują się ogrodnictwem, no to będą mieli to naprawdę niezły raj, bo wszystkie roślinki, na przykład tutaj w tym małym ogrodzie, są opisane. Można sobie je... No oczywiście teraz nic nie rośnie. Ale na wiosnę na pewno to wszystko wystrzeli i będzie można to wszystko ładnie podziwiać. A tu fragment jakiegoś umocnienia wojskowego. No i oczywiście plac zabaw dla dzieci. Ciekawe miejsce edukacyjne. Tu jakaś mała oranżeria. Miejsce zamknięte, więc nie za bardzo się tam da wejść. No ale można sobie pospacerować i poglądać, że tak powiem, z daleka. Nie będę się tu specjalnie rozwodził na temat samego miejsca.
Pozostawię Wam możliwość dogłębnego poznania i historii samej góry, jak i jej ciekawych atrakcji. Najlepiej tu przyjechać w okresie wiosenno-letnim, gdzie możecie podziwiać mnogość roślinności w ciekawej aranżacji. Samej restauracji nie zwiedzałem, nie było to moim celem. Co do samych pieców wapiennych, są tu obiekty bardzo dobrze zachowane, dla bezpieczeństwa ogrodzone płotem. Warto poznać ich historię i działanie w okresie ich świetności. Wspomniałem o wojskowym przeznaczeniu góry, więc nadmienię tylko, że do lat 90. stacjonował tu dywizjon rakietowy. Ale żadnych atrap, wyrzutni rakiet czy innego sprzętu wojskowego tutaj nie znajdziecie. A szkoda, bo na pewno by urozmaicił to miejsce. Tak naprawdę tą wycieczkę dzisiaj zorganizowałem, dlatego że jest dzisiaj pięknie, ciepło, a ponieważ jeżdżenie takie bez celu nie jest jakby moją ideą, wolę gdzieś pojechać w jakieś konkretne miejsce, gdy mam okazję jeszcze coś pozwiedzać. Nie inaczej było oczywiście tym razem, dzisiaj ta góra Sośnierz. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że macie też w swoich okolicach jakieś fajne, takie ciekawe miejsca, które warto zwiedzić, warto tam pojechać i miło spędzić czas. Po raz kolejny oczywiście do wszystkich apeluję, żeby te miejsca były piękne, czyste. Pamiętajcie o nie zabieraniu ze sobą śmieci, wyrzucaniu ich do odpowiednich pojemników. Tak więc serdecznie jeszcze raz zapraszam do subskrypcji i do oglądania innych moich odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeżeli macie jakieś uwagi, to chętnie przeczytam w komentarzach. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknego dnia, wspaniałych chwil wiosennych tego roku. No i do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, cześć.